Wspaniałe niemieckie masonikum. Wartościowy starodruk z 1745 roku. Tytuł w wolnym tłumaczeniu brzmiałby Zdradzony sekret zakonu wolnomularzy i ujawniona tajemnica Towarzystwa Masonów. Dobrze zachowana książka zawiera oprócz tekstu przede wszystkim wyśmienity materiał ilustracyjny, prezentujący szeroko symbolikę, scenki z rytuałów, wyjaśnienia szyfrów masońskich itd. i temu podobne. Tekst koncentruje się na pojęciu sekretów masonów, choć w pozytywnym świetle przedstawia ten ruch, a w pojęciu wolności widzi jego główną zasadę. Opisuje tryb wybierania mistrzów, przedstawia katechizm masoński, wyjaśnia podstawowe znaki, gesty i terminy, czy scenariusze rytualne oraz zasady regulujące wzajemne relacje między masonami. Z pewnością zaskakującą ciekawostką jest część końcowa książki, zawierająca francuskie pieśni czcigodnego bractwa masonów z nutami. Interesujący tekst z pierwszych dekad rozwoju masonerii w jej niemieckiej odmianie. Niezależnie jednak od swoich historycznych i geograficznych odmian, masoneria, wolnomularstwo było i jest ruchem parareligijno-etycznym o charakterze stowarzyszenia służącym osobistemu rozwojowi, którego część praktyk rytualnych związanych z osiąganiem stopni wtajemniczenia była w jakiejś części tajna. Początki tak rozumianego ruchu przypadają na pierwszą ćwierć XVIII wieku w Anglii, gdzie powstała pierwsza wielka loża londyńska. Stąd niezwykle szybko ruch rozprzestrzenił się w Anglii i w Europie, a poza nią zwłaszcza w Ameryce Północnej. Jego cechą charakterystyczną pozostaje do dziś szczególne zamiłowanie do rozbudowanej symboliki, wywodzącej się zwłaszcza z średniowiecznych bractw murarzy budowniczych katedr, pilnie strzegących tajemnic swego rzemiosła. Stąd te wszystkie fartuszki, kielnie, rękawice, piony, dłuta i młotki, a także nazwy jak bractwo i loża, a wreszcie stopnie uczeń, czeladnik czy mistrz. Drugim ważnym źródłem symboliki były różne symbole pochodzące z Biblii, Tory czy Koranu. Korzystający z tego multikulturowego uniwersum symboli i idei wolnomularze stawiali sobie za cel samodoskonalenie poprzez rozwój osobisty oraz budowanie braterstwa przez wyzwalanie się z różnic religijnych czy stanowych, co wyraźnie wskazuje na oświeceniowy rodowód masonerii. Choć wydaje się, że znaczenie masonerii w XVIII wieku wynikało raczej z faktu, że początkowo łączyła ona przedstawicieli ówczesnych elit, co nadawało politycznym wpływom osób uważających się za masonów oświeceniowy, postępowy charakter. Podobnie było w Polsce w czasach stanisławowskich, kiedy powstała pierwsza duża loża, Wielki Wschód Polski, a także później, kiedy reformatorzy polityczni byli przynajmniej powiązani z przedstawicielami masonerii. Niezwykle atrakcyjna pod względem edytorskim, historycznym książka, dająca wgląd w reguły tzw. sztuki królewskiej i rozwój europejskiego ruchu masonów, zwłaszcza zaś rozwój masonerii niemieckiej w połowie XVIII wieku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów okultyzm, magia, ezoteryka, astrologia, starodruki, książki z grafiką oraz książki niemieckie Deutsche Bücher, German Books. Zakochaj się w antykwariacie.